Witam na moście Ponte Rio Negro, a właściwie na moście Ponte Żurnalista Filip. Ten most odziedziczył imię po jednym z zasłużonych reporterów, który przyczynił się do nagłaśniania problemów Amazonii. Ciężko było mi przejechać obojętnie. Obiekt jest naprawdę wyjątkowy. Aktualnie znajdujemy się od tej strony mostu, od jakby strony Zadupia w pewnym sensie, no bo miasto Manaus jest tam, po drugiej stronie mostu. I tam jest ciekawiej moim zdaniem, bo można zejść pod most i jest ciekawa zabudowa po tamtej stronie. Jedziemy. I teraz sobie fajnie jedziemy z przepisową prędkością około 60 km na godzinę po tym żelbetowo-stalowym gigancie, który ułatwił życie mieszkańcom miasta Manaus oraz tych wszystkich okolic. Chodzi o to, że pokonanie rzeki Rio Negro, nad którą teraz góruje ten most, zajmuje jedynie 3 minuty jadąc tą przepisową prędkością, a wcześniej pokonanie rzeki Rio Negro zajmowało około 3 godzin, aby załadować swój samochodzik na pokład promu i przeprawienie się przez rzekę. Tak więc 3 godziny zamieniły się w 3 minuty. To wszystko za sprawą tego 3,5 kilometrowego mostu. Łączna szerokość 4 pasów oraz tych 2 chodników, które tworzą właśnie tą drogę, to 22 metry. Dużo miejsca. Szybko i sprawnie przeprawiliśmy się przez rzekę bez korków, a to jest wyjątek właśnie w Manaus, bo tu wszędzie są korki, a na moście nie ma, także elegancko. Za to lubię ten most. Furę spróbujemy tu zostawić na tych śmieciach. Fura zostaje tu. Droga, która wiedzie pod ten most, jest dość mroczna. Wolałbym tu po ciemku nie łazić. Widziałem 2 typów stojących na takim jakby winklu, żeby właśnie skręcić z tej głównej ulicy, z mostu tu w tą uliczkę prowadzącą pod most. Wyglądali trochę jak jacyś strażnicy albo obserwatorzy. Mam nadzieję, że za mną nie pójdą, żeby sprawdzić, co mam w kieszeniach, bo szkoda by było tych chłopaków, bo tacy młodzi byli całe życie przed nimi. A my już pod mostem. Solidne filary. Już tu byłem jakiś czas temu na zwiadach. No i tak patrząc na tą ścianę, na pierwszy rzut oka nic specjalnego, ale jak podejść bliżej, no to jest coś specjalnego. Ścianka do wspinaczki. Kilka ścian pod tym mostem zostało poobijane chwytami do wspinaczki. No i widać, że są stanowiska porobione. No i bawią się tu lokalsi pewnie. A tutaj nad moją głową jest slackline zawieszony. Wygląda na dość stary. Zmęczone te chwyty bardzo. Ciekawe, jak często ktoś korzysta z tego. Wygląda na rzadko używane. Oj, tam są na suficie też, tego wcześniej nie widziałem. No ładnie, ładnie. Taki projekcik. Połaziłbym. Fajna opcja, tym bardziej, że tutaj w Manaus aktualnie nie ma ani jednej krytej ścianki do wspinaczki. Kiedyś był jeden obiekt, ale został zamknięty już dawno temu. I ciężko tu o taką wspinaczkę na takim sztucznym panelu. A tu pod dachem ktoś miał fajny pomysł. Wygląda na całkiem profesjonalną kminę. Wygląda też, że dość dawno jest już tu powieszony, ale ktoś wiedział, co robi. Jest tutaj podwójna taśma,
także Pro. No i ktoś zostawił tutaj ringi asekuracyjne oraz ląże. Także to wygląda tak, że po prostu musisz tam wbić ze swoją uprzężą. No i cały system asekuracji jest już przygotowany. Wbijasz z uprzężą i możesz przełazić. Tylko no martwiłbym się trochę, jak długo to tu wisi. Na słońce może nie jest jakoś bardzo narażone, no bo słońce może jakby zmniejszać wytrzymałość liny. Kiedy zostawimy linę tak na kilka lat. O kurde, tam jakieś łebki po dachu łażą. No nie godaj, że oni do wody tam będą skokać. Ekstremalne zabawy. Kurde, oni wyglądają na takich smyków po, nie wiem, po 10-12 lat. Ciekawe, czy ich stopy nie parzą od... Skoczył. No, skubany. Ciekawe, że ich stopy nie parzą od tej blachy. A tam wygląda na dobre 10 metrów. Pójdziemy tam zaraz. Tylko dokończymy omawianie. No, także slackline wygląda spoko, tylko nie wiem, jak on długo tu wisi i czy jakby korozja nie zmniejszyła jego wytrzymałości. No a tu po drugiej stronie też widać chwyty wspinaczkowe. O kurde, nie są zaszpaksowane, kręcą się. Na pierwszy rzut palców droga wydaje się dość łatwa, ale wolałbym tego teraz nie robić, bo nie zabrałem magnezji. Onsite Free Solo, Urbex. Nie, to by było za fest. Może tu wrócimy z magnezją, no i najlepiej z uprzężą, ale na razie to mnie bardziej te skoki do wody zaciekawiły. Idziemy skoki do wody obadać. Ekstremalne zakątki Manaus. O wow. Ale tu mają miejscówkę, ja cię kręcę. Szkoda, że sam jestem, bo pewnie będę chciał skoczyć do wody, a mam przy sobie dużo rzeczy. No tak to wygląda, że chciałbym tam skoczyć, ale nie wiem, co z tymi rzeczami zrobić, bo jak zostawię u góry rzeczy, jeden z tych smyków się do nich dobierze i zacznie wiać tędy i tam do swojej rodzinnej faweli, no to będzie nieciekawie. Ależ to miejsce. Tu pod takim daszkiem, ale ta budowla jest ciekawa. Takie żelastwo tu. Żelastwo. O, leci, leci. Kurde, ciekawe, czy po angielsku będą gadać. Hello. Hola. Jumper, you speak English? ¿Qué? Speak English, gringo. Soy gringo. Gringo, soy Polonia, poloneza. You jumping here? Vamos daqui. Quer Yeah. levar? Vai então, pu. Ja cię kręcę. Zajebiście, ale fajna miejscówka. Kurde, ciekawe jak tu głęboko jest. Hello. Hello. You speak English? Someone? No? Oh. YouTube. YouTube, yeah. Quanto metro aqua? Quanto metro aqua? Muito grande, muito. Muto, ok. Grande. No peligro, no peligro. Tem 11 Okej. ou 12 metros. Ou mais. 12 metr? Ou Ok. mais. Wygląda grubo, nie? Era me empurrar não! Vai! I co? Skubany. Ogień! Jeb do wody. Ciul.
O kurde, tu jest wyżej, nie? Wow. Zajebiście, zajebiście. Kurde, fajnie, że ja do nich nie dołączę, nie? Wydaje mi się, że lepiej będzie w butach skoczyć, bo ostatnio się przejechałem trochę na skakaniu nie w butach. Bora pra aí. Bora pra cá, aqui é, Pra cá, aqui é raso. aqui é fundo, aqui é raso. Aqui é raso. Aqui é raso. Aqui é raso, aqui é fundo. Raso aqui é fundo. raso não, tio. Aqui Kurde, nie wiem co oni mówią, é bo prova d'água. Prova d'água. na początku gadali, że jest 10 metrów. Yes. Sai daí, velho. Aktualny czas i aktualne miejsce to są doskonałe warunki do tego, aby zaparzyć yerbę ze sklepu www.yerbanot.com. Wow, haha, człowieku, jakie to jest dobre. To jest tak dobre, że normalnie patera. Yes, yes, vai. Sai da frente, velho. Yes. Ai, cara. Oh my God. No dobra, myślę, że mogę im zaufać. Także spróbujemy Gainera zrobić. Co? Nie zajebią kamery. Como é que é a chazinha? Okej. Ready, set, go. Gringo, gringo. Gringo, gringo. É, foda-se. Demoram 2 minutos pra subir esse daí, subiu em 1 minuto, velho. Ó, cara, esse cara tá todo Głęboko. montanha. Deep. Safe, okej. Backflip. 1, 2, 3, 4. Caralho, viado. Peraí que eu vou fazer uma Gringo, Peraí. Peraí que eu vou fazer uma Gringo, filho, gringo, vem. Cada um escolhe um canto, viado. Aqui, ó. É a AM, a AM, a AM. Haaland, Haaland. Ei, ei, conhece é só todo mundo. Gringo, sensibilidade, tem? Conhece Neymar? Conhece Neymar? Neymar Júnior. Ainda vai Okej, jump. Me, you. Tu. É, sequência, sequência. Every, together, okay? Ok. Who operator? Quem vai Operator. gravar, tá falando. Ty operator, okej. Ei, pô. Ty, uno, Viado, Dois. câmera desliga, velho. Do tres, nada. cuatro, cinco. Yes? Ó, tu vai. Tsunami! Vai, caralho! Vai. É que eu vou correndo. Vai descer. Yes! Que é Manaus, caralho. Que é Manaus, porra. Pega, cara. Ei. Me filma aí que eu vou pular. Very good. Filma aí que eu vou pular agora. Okej. Operator jump. Pięknie. No dobra. Poznałem kolegów oby na Chropocowie wiele lat temu. Vai! Ty, namówili mnie, oni chcą stamtąd skakać. Deixa eu assistir o teu canal. Ja pierdolę. Ciekawe, czy to bezpieczne. Jakie to są normalnie małe bambry. Oni mają przecież po 10 lat. ¿Cuánto años? I you? 11. Os? Okej. 14. Vamos, Happy Burn. É da hora, pô. Tu jest już wysoko, nie? Co ja robię? Vem aqui, dá medo de pular, viado. Ładnie. Ai, meu peito. Sai daí, louco.
Grava aí. Bora tentar procurar o canal dele. Gringo. Turista? Ele é escalador. No turista, escalador, Ah. escalador, la escalilla los escalada. Isso, tu... Só se tu sai. Dificulta. É. Okej, zajebiście, fajne ziomki. Poskakałem sobie, poczułem się jakbym miał znowu 15 lat. Że dzięki. Dziękuję. Pyk. Vai aguentar esse vídeo pra minha mãe, que eu tô fudido. Oja. Vai. Dá a câmera dele, cara. Dá a câmera do cara. Obrigado. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you. Zajebiście są, Przewidziałem to wcześniej, że będzie wbijany do wody i wziąłem se jakieś buty na zmianę, ręcznik, no i guarana. A co do tej wody, to fest czarna ta woda była. Jak się otwarło oczy pod tą wodą, to totalnie nic nie było widać. Tu ciekawe, taka bramka jest. Chyba chodzi o to, żeby na te kable nie skakać. Swoją drogą te kable są bardzo blisko. Peligro. Przecież ten kabel, one prawie dotykają tego mostu. A teraz pięknie w promieniach zachodzącego słońca przechadzamy się po moście. Po ikonicznym moście. To jest prawdopodobnie jedyny most, który został wybudowany nad rzeką Rio Negro. Ta rzeka ma 2000 km. 2000 km, czyli to jest tak jakby więcej niż 3 razy Polska wzdłuż. Jest tak długa, a tu jest tylko jeden most. Ale to jeszcze nic. Taka Amazonka ma 7000 km długości, a nie ma ani jednego mostu. Ponieważ to jest trudny temat i te brzegi na Amazonce co roku wyglądają inaczej i tam jakby nie ma sensu budować tego mostu, bo za bardzo nie miałby kto z tego korzystać. Jacyś tam tubylcy by korzystali, ale to jednostki tylko. Tutaj się więcej korzysta z tego mostu. W temacie korzystania z tego mostu, tu kiedyś była afera, że tirami szmuglowali kokainę na tym moście i podobno nawet policja była w to zamieszana z Manaus, więc tu takie machloje się dzieją, że koniec świata. Biegacze. Tu jest właśnie dobra miejscowa do biegania. Słyszałem od Agnieszki, że właśnie Marcio, on do triatlonu się przygotowuje. No i tu jest takie fajne miejsce, żeby biegać, bo wieje, jest długa, prosta, no i można sobie spokojnie biegać. No bo tam w mieście ciężko byłoby biegać po mieście Manaus, bo ruch drogowy jest strasznie uciążliwy. To może na jakimś boisku, ale tak w mieście to ciężko. Idziemy, a to jakby w ogóle, tak jakbyśmy w miejscu szli. Okej. W ostatniej chwili udało się dotrzeć. Słońce się już prawie schowało, a ja w końcu jestem w tym miejscu, o którym tyle myślałem ostatnio. Widzę, że tu jest taka ala poręczówka i to leci do samej góry i tu jest ta kolina i to chyba jest cały temat dostępu. To dopiero dostęp linowy się nazywa. To wygląda jak odcinek na kanał BNT. No ale nie wiem. Mosty są obiektami strategicznymi. Jak ktoś by mnie zauważył i z mojej winy wyłączyliby ten most, no to znowu pokonanie tej rzeki nie zajmowałoby 3 minut, tylko 3 godziny. No to przecież kurde, powiesiliby mnie tu. Nieważne gdzie, nawet jakby mnie wypuścili, to wydaje mi się, że te prace konserwacyjne to by trzeba było lepiej zrobić w nocy,
kiedy nie jest taki nasilony ruch drogowy, no i kiedy tego aż tak nie widać, nie? O, widzę, że tutaj na środku mostu jest dużo ludzi. Takie kulturowe miejsce z kulturką, mam nadzieję. Fotki sobie robią. O, skubaniec. Ciężko mi się doszukać jakichś dokładnych danych w internecie na temat wysokości tego mostu. Czasami jest napisane, że ma 190 metrów, a czasami, że ma 170, więc ciekawe to jest. Kanał na YouTube? Ja. Sim. No mia. BNT. 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 Co jest? Apareceu? Ty, pisałem BNT Mario, to jakiś Ben Mario wyskoczył. O, to jest eskalada. BNT. Pode tirar uma foto? Obrigado. Yeah. Valeu, mano. Obrigado. Tu widzę, chłopaki pompują dobrze, bardzo dobrze. Ciekawe, że nie ma tu żadnych kamer ani nic takiego. Okej. Tam jest jakaś taki otwór. Ptaszysko. Jebany. A mnie wystraszył. Kurde, nie ma drabiny. Serio, nie ma drabiny tu. Ja cię kręcę. Oni muszą po linach wbijać. O, w Brazylii nie ma lekko. Widziałem, że w środku był układ linowy do zjazdu bardziej. Albo do wjazdu, no nie wiem, może po drugiej stronie jest drabina. Parę osób nie widziało, że sprawdzam, co jest w tamtym otworze. Ja miałem wrażenie, że oni wszyscy jakby udawali, że mnie nie widzą, że tak jakby zawstydzeni byli. Dziwna sytuacja bardzo. Ogólnie koniec tego odcinka, bo no ciemno się robi, słoneczko się już schowało, no i kieruję się do mojej fury. Plan jest taki, żeby pojechać do chaty i zjeść coś dobrego, no i tyle. To wszystko w tym odcinku, także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.